Panie i panowie, przyjaciele Rosjan. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj o nowej szczujni pisowskiej, czyli tak zwanej telewizji Republika. Według najnowszych badań pracowni Nielsen średnia oglądalność telewizji Republika wynosi jakieś 122 tysiące widzów, co daje w sumie 1% udziału w rynku w mediach. Jest to dużo i niedużo, no na pewno o wiele mniej niż pisowcy mieli w TVP. Oczywiście, jak wiecie, wszyscy propagandziści z TVPiS przeszli do Republika. No i tam dalej plują swoim jadem, skłócają Polaków i tak dalej. Powiem Wam tak, jak dla mnie osobiście, ja tam żadnej telewizji nie oglądam, nawet po przejęciu władzy nie oglądam TVP, nie oglądam TVN-u, tym bardziej nie oglądam Republiki. Niech każdy sobie ogląda co chce i mi to tam osobiście zwisa i powiewa. No ale chciałbym tutaj się zatrzymać przy tej nowej telewizji, starej telewizji Republika i to, co oni, no nie wiem, chyba można nazwać przekazują. Dzisiaj o 19:00 zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Danuta Cholecka. Powiem Wam tak, czy to tak naprawdę są polskie wiadomości, no co do tego mam dość duże wątpliwości. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, logo telewizji Republika, zresztą podobnie jak logo PiS-u, niepokojąco przypomina kolorami rosyjską flagę, a przekaz jest bardzo zbliżony z rosyjską propagandą. Kłamstwa, ataki na rząd, manipulacje, ludzie pełni nienawiści na antenie. W Polsce panuje demokracja, no ale w mediach, które no, oglądają miliony ludzi, kłamać nie można. I tutaj się to dotyczy każdej jednej stacji bez wyjątku. Tymczasem w telewizji Republika, no, oni tam mówią prawdę, jak się pomylą, a zaszczuwanie na siebie ludzi, no, jest, że tak powiem, bardzo powszechne. Gdy nadaje Republika, uśmiech w twarzy Tuska znika. Gdy nadaje Republika, uśmiech w twarzy Tuska znika. A teraz Ruda. Jak pewnie wiecie, ci pisowscy propagandziści apelują do widzów telewizji Republika, tak samo jak milionerka Cholecka, apeluje o wpłacanie datków na utrzymanie stacji. Tylko jestem ciekaw, czy oni sami, łącznie z Cholecką i z Sakiewiczem, robią te wpłaty na ratowanie telewizji. No ale nie dziwcie się, że oni zbierają. Wcześniej mieli z państwowych pieniędzy zarobki takie, że większość z nas przez rok tego nie zarobi, co oni zarobili w miesiąc, a w niektórych przypadkach w tydzień. Także no, chwalą się taką wielką oglądalnością, a żebrają o kasę niczym Rydzyk. Jak wiecie, wszyscy politycy PiS teraz głównie występują w telewizji Republika.
No i tam dalej wylewają hektolitry jadu, skłócają Polaków, atakują Tuska, rząd i każdego jednego, kto nie jest zgodny z linią partii. I tam odczłowieczają ludzi, no po prostu napuszczają na siebie. W ogóle wrzucę wam teraz wypowiedź jednego z widzów telewizji Republika, który jest chyba najlepszym przykładem, jak ta telewizja odmurza po prostu ludzi, którzy nie potrafią myśleć samodzielnie. Posłuchajcie. Mogą zamknąć również Telewizję Republika, mogą zamknąć Narodowy Bank Polski, mogą rozwiązać KRS i Trybunał Konstytucyjny. I co nam zostanie? Wtedy zostanie nam już tylko prezydent pod jednym warunkiem, że będzie na tyle odważny jako zwierzchnik sił zbrojnych, żeby wprowadził wojsko do odbicia telewizji i do odbicia Trybunału. Nie wiem, czy będzie na tyle odważny. Jak pewnie już zauważyliście, nagranie proszące o pieniądze Cholecką trafiło do sieci, rozeszło się niczym lotem błyskawicy. Internauci po prostu kpili ze stacji i apelu tej pani funkcjonariuszki. Nie zostawili na telewizji Republika tak naprawdę suchej nitki. Można powiedzieć, że Rydzyk ma teraz dość sporą konkurencję, bo Rydzyk też został odcięty od pieniążków i teraz powiedział, że bez pieniędzy nie jest w stanie czynić dobra. W telewizji Republika teraz podobnie jest jak w telewizji Trwam. Rydzyk po prostu nie będzie zadowolony, bo ma konkurencję w postaci telewizji Republika. Też wyciąga ręce po pieniądze. I tutaj Rydzykowi, jak na Trwam, nie wpłacą, bo środki pójdą na telewizję Republika. Na wpłaty zbierają też przecież funkcjonariusze telewizji Republika. Pani funkcjonariusz chyba, nie wiem, na wyrównanie pensji liczy, bo jakżeby inaczej, nie? I tutaj chyba wypadałoby też przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno ówczesny rząd, który tak popierała pani funkcjonariusz Cholecka, dla którego w Wiadomościach była tubą propagandową, chciał przepchnąć podatek od zrzutek. Można powiedzieć ironia losu, bo teraz oni by byli opodatkowani i by krzyczeli, że to Tusk ich opodatkował i chce zabierać pieniądze. Zresztą to jest już norma. Cholecka zwolniła się z TVP, nim jeszcze w budynku na Woronicza zaszły te wszystkie zmiany, te całe, że tak powiem, zamieszanie. To już tak bardzo krótko. Króciutko, proszę. Szanowni Państwo, jestem żołnierzem zawodowym w rezerwie. Chciałbym przypomnieć wszystkim oficerom, chorążym i podoficerom, że złożyliśmy przysięgę na naród, że złożyliśmy przysięgę na konstytucję, że jesteśmy wierni wszystkim Polakom, cześć i chwałę. I jeżeli będzie potrzeba, to staniemy w jej obronie przeciwko władzy, która uzurpuje sobie prawo niszczenia Polski. Jak wiecie, nasza Danusia Cholecka była szefową Wiadomości, i nie zniknęła na długo z ekranów, bo przez to, że zrezygnowała z 9-miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, mogła po prostu z marszu przejść do kolejnej szczujni, czyli Telewizja Republika. Na antenie stacji zapowiada nie tylko prawdziwe polskie wiadomości, ale też prosi o datki. Troszkę nisko upadła. I tutaj, moi kochani, kiedy tylko 20 grudnia TVP przestała nadawać, byli pracownicy TVP Info na czele z Rachoniem, Adamczykiem, z miejsca pojawili się w telewizji Republika, skąd nerwowo opowiadali o zamachu na wolne media. Tak. I z pewnością już wtedy te wygasłe były gwiazdy TVP
wiedziały, że będą potrzebowały pieniędzy, by działać dalej. No nie ma co się tu oszukiwać, telewizja Republika nie dysponuje takimi środkami jak media publiczne, poza tym rządowych pieniędzy też nie dostaną. No więc szybko otworzono zbiórkę, a pracownicy stacji, no nazwijmy to delikatnie, prosili o wpłaty. I tutaj Fundacja Niezależne Media uruchomiła specjalne konto, na które można było wpłacać pieniądze, które będą przeznaczane na możliwość działania dziennikarzy i mediów publicznych, jak to ładnie nazwali. No ale wiecie, że to niezbyt wypaliło, a że nieszczęścia chodzą parami. Także tutaj jeszcze wyskoczył Pietrzak i inni, o których zaraz powiem, którzy, można powiedzieć, dobili gwóźdź do trumny tej pisowskiej nowej, starej szczujni. I powiem wam, że czym więcej propagandy, takiego języka nienawiści w tej telewizji Republika, tym mniej sponsorów reklamowych. Jeszcze jak tak dalej pójdzie, to niedługo będą żebrać na ulicy o kasę, żeby po prostu przeżyć. Fala krytyki spadła na telewizję Republika po słowach najpierw Jana Pietrzaka, później po wypowiedzi Marka Króla. W obu przypadkach władze stacji odcięły się od kontrowersyjnych treści, jednak to nie wystarczyło. Środowisko związane z obecnym rządem Silni Razem już od kilku dni wzywa do bojkotu firmy reklamujące się na naszej antenie. I choć nie ma żadnych podstaw merytorycznych, apelu posłuchała IKEA. Europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej. Telewizja Republika jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej, od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych. Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią redaktora Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie. Światowe koncerny mają swoje interesy, często mają interesy w Rosji i w innych reżimach i temu podporządkowują swoją politykę, również występując w sprawach politycznych. To się nie opłaca IKEA i my udowodnimy, że jej się to nie opłaca. Apelujemy do naszych widzów, żeby w IKEA jak można nie kupowali. Dodajmy, że IKEA założona była przez szwedzkiego aktywnego nazistę, o czym pisał miesięcznik Forbes. Także zważywszy na to wszystko, argumenty IKEA, jak niemoralną telewizją jest telewizja Republika, brzmią cokolwiek idiotycznie. Rosjanie, którzy po pierwsze są powiązani w jakikolwiek sposób z Putinem albo po prostu nie potępili tej brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę, oni powinni być objęci sankcjami. Nie ma żadnej tutaj taryfy ulgowej dla osób, które nawet w milczący sposób popierają tą barbarzyńską inwazję wojsk rosyjskich, wojsk Władimira Putina. Stąd to, że akurat obywatelka Rosji, która nigdy nie potępiła tej agresji na Ukrainę, jest prezesem IKEA, może to być nieprzypadkowe, jeśli chodzi o działania tej firmy i mnie osobiście bulwersuje fakt, że taka osoba może zasiadać na tak ważnym stanowisku w międzynarodowym koncernie. I teraz tak, moi drodzy, pewnie słyszeliście skandaliczne wypowiedzi i fala odejść reklamodawców. Fala odejść ma związek z serią skandalicznych wypowiedzi na tej pisowskiej szczujni zwaną Telewizja Republika dotyczących migrantów. I tutaj zaczął tą serię towarzysz Pietrzak. Jak sam stwierdził, był to okrutny żart, że imigrantów Polska mogłaby przyjąć w barakach na terenie byłych niemieckich obozów koncentracyjnych.
Później tak zwany redaktor naczelny Wprost, Marek Król, pytany, co należy zrobić z migrantami w Polsce, stwierdził, że jest prosty sposób. Należy im założyć chipy, jak się pieskom zakłada, a taniej jest oczywiście numer na lewej ręce wytatuowany i wtedy łatwo się ich znajdzie. No i jeszcze przyłączył się do tego chóru debili, bo inaczej ich nazwać nie można, przytoczył się Marek Jakubiak. Stwierdził, że do Polski trafiają emigranci, którzy w Niemczech są niepotrzebni, ponieważ zostali już przebrani. Polska będzie śmietnikiem, jak do nas przywozili tiry z niepotrzebnych odpadów, no, jak stwierdził, tak brzydko mówiąc. Wydaje mi się, że tutaj nie potrzeba jakiegoś szczególnego komentarza do tych słów tych ludzi i zaraz powiem dlaczego. Jednak ciekawe to na koniec Marek Król, co my mamy z tymi ludźmi właściwie zrobić, bo oni tu nie chcą być. Przecież ich nie zamkniemy w mieszkaniach pod klucz. To należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Przeciwko tej wypowiedzi także chciałbym zaprotestować. Marek Król, Jakub... Moi drodzy, powiem wam tak, tych emigrantów można akceptować lub nie, każdy według własnego uznania. Powiem tak, ja też nie chcę, nie akceptuję, nie toleruję tych ludzi. Ale to jest moje zdanie, ale na pewno nie będę żadnego, człowieka odczłowieczał czy wysyłał do baraków obozu koncentracyjnego lub tatuował im numery na przedramieniach czy chipował jak psy. Nie wiem, kto tu jest gorszym zwierzęciem, czy ci emigranci, czy ci, którzy się wypowiadali w taki sposób. Mają się za prawdziwych Polaków, za patriotów, a chcą postępować dokładnie tak samo jak ci, którzy na Polskę napadli, ci, którzy tatuowali, którzy wsadzali osoby, które uznawali za podludzi do obozów koncentracyjnych. Tak się zastanówcie, czym oni się różnią od tych nazistów, którzy dokładnie to samo robili z Polakami, z Żydami i z innymi nacjami, które były według nich podludźmi, które nie zasługiwały na człowieczeństwo. Przecież oni mówią dokładnie tym samym językiem, co mówili naziści w czasie II wojny światowej. Niczym, ale to niczym się kompletnie nie różnią. I potem oni się dziwią, że reklamodawcy odchodzą po takim wylewie szamba, jakie się leje z tej pseudotelewizji. Cholecka i Ssakiewicz żebrają widzów o pieniądze. Sponsorzy odchodzą, brak pieniędzy na wypłaty, i co na to tak, nie wiem, te całe pisiuarskie towarzystwo. Powinno patriotycznie sięgnąć do kieszeni na swoją telewizję, na ten swój kościółek, tak wam można powiedzieć, dopomóż Bóg, bo cóż innego. I oczywiście zrobiła się, moi kochani, nagonka. Nagonka się głównie zrobiła na IKEA, o czym zaraz powiem, ale współpracę z tą tak zwaną telewizją Republika zakończyły m.in. firmy takie jak IKEA, Żabka, mBank, Carrefour, Media Expert, Adamet, Pyszne.pl, Skoda, Otodom, Bank Millennium, Alior Bank, Santander, Mastercard i pewnie ta lista się jeszcze szybko nie skończy,
Ale no, pisowcy wzięli sobie na początek jednego głównego wroga. Bo są już książki o nazistowskim założycielu Ikei i to wydaje nam się szczególnie w kontekście tego, co się mówi Niszcz nazizm! Niszcz Ikeę! Niszcz nazizm! Niszcz Ikeę! Niszcz nazizm! Niszcz Ikeę! Niszcz nazizm! Niszcz Ikeę! No i ci tak zwani prawicowi i sama ta republika nawołuje do bojkotu Ikei. Trochę to taki strzał w płot, bo oni już przecież bojkotują zatęczowe torebki, no ale Ikea na pewno bardzo się przejmie tym, że Republika będzie bojkotowała Ikeę. No i narracja, że sympatyk nazizmu założył Ikeę. To ciężko, powiem wam, nawet skomentować w miarę poważnie, bo w sumie jakoś im przez te lata, jak Ikea wykupowała reklamy w telewizji Republika, to dziwnym trafem im nie przeszkadzało w ogóle, że były sympatyk nazistów wykupywał reklamy i wtedy im pasowało. Nagle jak przestał wykupywać reklamy, to jakichś korzeni faszystowskich czy nazistowskich się doszukują. Tak naprawdę no, musieliby zrezygnować z komputerów, bo IBM robiła systemy obliczeniowe do obozów koncentracyjnych i Gucci projektował mundury dla SS-manów. No, z nazistami tak naprawdę współpracowało bardzo wiele obecnych firm, z których sami korzystają i sami reklamują. No ale wiecie, jak pisowcy rozumują, póki są pieniądze, póki firma płaci, to nieważne, czy to jest z Rosją współpracuje, czy nie wiem, współpracowała z nazistami. Ważne, że są pieniądze. Jak nie ma pieniędzy, wtedy wyciągamy wszystkie brudy. I wszystko, co tylko się da, i wielki bojkot robią. No, ośmieszają się, ale mało tego. No, powiem wam, że w telewizji Republika naprawdę są prawdziwi Janusze biznesu. Odpowiedzi nie mają nic wspólnego z pytaniem. No mają. No nie mają. Mariusz Błaszczak jest z nami. Mam pytanie do pana Błaszczaka. Ci z Platformy to pozabierali wszystkie stanowiska i już nie mają żadnych do oddania, co? No mają. No nie mają. Panie były wicepremierze, a nasi skoczkowie w tym sezonie to nie mają pary w nogach, nie? No nie mają. Panie pośle, a koledzy z pracy to już zjedli wszystkie kanapki? Czy mają się czym podzielić? No nie mają. A jak się nazywa jak nazywają te, co lata po łąkach, tę koleżankę Gucia? Mają. Powiem wam, że mają dość ciekawą strategię, no, bo nie chciałbym nazwać tego idiotyczną, no ale może się na tym nie znam. Moi drodzy, w odpowiedzi na coraz szerszy bojkot reklamodawców wobec telewizji Republika, ta 22-krotnie podnosi stawki za reklamy. No, to tylko może zrobić Janusz biznesu, bo reklamodawcy odchodzą, zamiast ich jakoś zachęcić niższymi stawkami, oni kurwa będą podnosić i to 20-krotnie. No mistrzowie świata. No tak jak wspomniałem, ceny reklam w telewizji Republika skoczyły nawet 20-krotnie do góry. Tyle, że tak naprawdę niedługo być może nie będzie bardzo komu sprzedawać tego całego czasu antenowego.
bo ta fala rezygnacji z reklam w telewizji Republika rozszerza się niczym kręgi na wodzie. Kolejne firmy rezygnują z reklamowania się w tej stacji po słowach Pietrzaka, Króla i Jakubiaka. I ta fala ma coraz szersze kręgi. Od właśnie takich rządów, jakich są teraz bezprawia. Szanowni Państwo, jak myślicie, czy takie wsparcie dla legalnego prezesa telewizji publicznej oraz dziennikarzy dla wolności słowa jest dzisiaj ważne? Nie za bardzo słyszę tutaj, co się dzieje, bo tu tak teraz jest olbrzymi hałas i nie za bardzo zrozumiałem pytania. A żeby nie być gołosłownym, podam wam przykładowe stawki, jakie były, a jakie są obecnie w tej tak zwanej telewizji Republika. Jeszcze w zeszły weekend stawki zaczynały się od 4800 zł. Reklamy w innych pasmach kosztowały 3900, na przykład w programie Rachoń jedziemy. Z 3900 wzrosło do 9600 przy programie dziennikarski Poker. W zeszły czwartek za spot trzeba było już zapłacić 11 400. W poniedziałek było jeszcze 10800, w środę 10500. Także szybciej zapierdzielają te stawki w telewizji Republika niż w Polsce inflacja. Ostatnie dane już podają, że od 11 tysięcy do 12 tysięcy już wzrosły ceny za emisję 30-sekundowej reklamy w telewizji Republika przy programie informacyjnym Dzisiaj, które prowadzi sama funkcjonariuszka Cholecka. Także strategię mają, powiem wam, dość ciekawą. Tak, jestem wciąż na Placu Powstańców Warszawy. Ze mną są tutaj ludzie, którzy właściwie kończą tą manifestację poparcia dziennikarzy broniących niezależności mediów publicznych w tym budynku znajdujących się po mojej lewej stronie. Rozbrzmiała przepiękna polska kolenda Bóg się rodzi, mostu kleje, a tutaj przybywają nie tylko starzy, nie tylko w średnim wieku, ale i całkiem młodzi ludzie przybyli z Warszawy. Dlaczego tu się pojawili? Przychodząc tu spotkałem wiele bardzo miłych, życzliwych osób. Jest mi bardzo przykro, do czego doprowadziła telewizja polska w ostatnich 8 latach, do jakiego podziału narodu doprowadziła. Telewizja polska doprowadziła do podziału narodu, czy nie rozumiem? Pojawiliście się tutaj w jakim celu? Chciałem posłuchać ludzi, bardzo inteligentnych i życzliwych ludzi, niestety, których opinia została zmanipulowana przez media w ostatnich 8 latach. Jest mi bardzo przykro, bo są to życzliwi i mili ludzie. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni w jak najszybszym czasie. Przepraszam, czy ty podzielasz zdanie kolegi, że kto tu jest zmanipulowany w tej chwili tak naprawdę? Że Donald Tusk, tak samo jak każdy normalny człowiek, to jest tak samo jak Jarosław Kaczyński, jak Mateusz Morawiecki, jak chociażby Antoni Macierewicz. Donald Tusk to jest najnormalniejszy człowiek i nie uważam, że... Przepraszam najmocniej, ale ja zadam pytanie teraz. Czy uważasz, że pozbawienie kilku milionów ludzi ich telewizji to jest zachowanie normalnego człowieka? A czy uważa pan, że nasyłanie całego narodu na... Nie uważam, przepraszam. Przepraszam, tutaj nikt na jednego człowieka nie nastaje. Przepraszam, można prosić? Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Moi drodzy, i tak już na koniec, w telewizji Republika nie dość, że jest, zlepek byłych komunistów, funkcjonariuszy, to jeszcze byłych kryminalistów, żeby się poprawić. I tutaj na zdjęciu widzicie, miał ksywę Chemik. To jest znany krakowski były kryminalista, obecnie gwiazda telewizji Republika.
Były dyrektor programowej stacji TV Republika ma, no, można tak delikatnie ująć, no, barwną przeszłość. Mężczyzna, który ostatnio zasłynął z protestów w obronie mediów publicznych, wszedł w konflikt z prawem, a nawet trafił do więzienia. Przedstawiany jest jako bohater, buntownik antysystemowy, w gruncie rzeczy ma tak naprawdę kryminalną przeszłość. Ten dotychczasowy szef programowy stacji Republika, Witold Newelicz, opuścił swoje stanowisko. Jego fotel zajął 28 grudnia nie kto inny jak sam funkcjonariusz Rachoń. Do niedawna, w cudzysłowie, gwiazda telewizji publicznej. Sam Newelicz skupił się na relacjonowaniu jako reporter obrony telewizji publicznej przed zmianami po utracie władzy przez PiS. Ten redaktor Newelicz, zanim trafił do telewizji Republika, tak naprawdę nie miał żadnego doświadczenia w mediach. Mimo to doczekał się wysokiego stanowiska. Zastąpił w kwietniu 2021 roku Tomasza Terlikowskiego na wspomnianym stanowisku szefa programowej stacji. Jego szefowie przedstawiali go wówczas na oficjalnej stronie kanału jako założyciela grupy Front Antykomunistyczny i odważnego buntownika, który zdecydował się podpalić konsulat sowiecki w Krakowie w 1989 roku, okupował komitet PZPR i niszczył pomnik Lenina. Tymczasem ten antykomunistyczny działacz po upadku systemu parał się produkcją narkotyków. Został na tym złapany, osądzony i dostał wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Ten cały, w cudzysłowie, bohater, znany jako chemik z Krakowa, zajmował się przetwarzaniem słomy makowej w domowych warunkach, wytwarzał polską heroinę. Po odsiedzeniu wyroku wyszedł na wolność, ale musiał wrócić do zakładu karnego. Odwieszano mu bowiem wyrok za napaść na policjanta. To tak w wielkim skrócie o twarzach telewizji Republika. Choć jeszcze może nie do końca. Jeszcze wam kilka twarzy, może nie swoimi słowami, ale zobaczcie ten krótki filmik i zobaczcie, kto w tej telewizji Republika jest jako, nie wiem, jako ekspert, jako twarze tej telewizji. Tak. Marcin Wolski, ze względu na swoją przeszłość mocno komunistyczną, dzisiaj nie jest wiarygodny w środowisku Gazety Polskiej, ale został zaatakowany wyłącznie wtedy po wyborach, kiedy zarzucił PiS-owi błędy i upolitycznienie telewizji i straszną propagandę. Generalnie jest tak. Jan Pietrzak. W latach 80. piękna karta, natomiast to, co on wyczyniał wcześniej, w 68 roku, w latach 50. to są rzeczy straszne. Marek Król, który się tam produkował, został prawicowcem. To jest sekretarz KCPZPR z ostatniego rozdania. Oprócz tego Marek Formela jest też takim autorytetem, działacz były PZPR, człowiek zamieszany w aferę prania pieniędzy w kościelny wydawnictwie tak, ale Stella to są Maris. teraz głównie ideolodzy. Dobrze. Chcę powiedzieć tak, znaczy jak ktoś jest prawicowcem i ufa tego typu ludziom, to jest jego sprawa. To jest cyniczne, koniunkturalne i nie zmienia to faktu, że oni mówią rzeczy haniebne, a to, że broni się ich tylko dlatego, że są w danym obozie, jest po prostu straszne. Jeżeli chodzi o Jana Pietrzaka, to mogę powiedzieć, że na tyle, co go znam, to jest wielki honor znać jego jako osobę. Wciąż? Tak, wciąż. Wielki Polak, wielki patriota. To nie jest wypadek przy pracy. To nie jest tak, że panu Pietrzakowi się nagle coś w głowie pokręciło i że stał się z dnia na dzień antysemitą czy człowiekiem o tak skrajnie negatywnych, agresywnych poglądach. Powiem wam, że nie trzeba tak naprawdę się wysilać i krytykować czy tą telewizję Republiko, czy PiS, czy w ogóle tych prawicowców odklejonych od rzeczywistości. Ich tak naprawdę wystarczy cytować, podawać przykłady, suche fakty.
Oczywiście do większości z nich to nie dotrze, bo nie sposób, żeby to dotarło, bo no, trzeba umieć samodzielnie myśleć i łączyć kropeczki, żeby cokolwiek do takich ludzi dotarło. No ale pokazywać to trzeba. I jeszcze raz tutaj powiem, moi drodzy, ja osobiście, żeby nie było, pomimo przejęcia przez PO telewizji publicznej, dalej jej nie oglądam, też nie oglądam TVN-u, nie oglądam tym bardziej Republiki, żadnej telewizji nie oglądam. Mam inne źródła informacji i mam wiele źródeł informacji i lubię porównywać sobie różne dane, a nie brać tylko z jednego źródła, tak na przykład z telewizji Republika. Dla mnie niech każdy sobie ogląda co tylko chce i wyciąga swoje własne wnioski. Ja tutaj jak zawsze przedstawiam swoje własne wnioski. I na dzisiaj chyba to tyle. Jak zawsze piszcie, co wy o tym sądzicie, jak wy to widzicie. Ja wam już bardzo dziękuję. No i jak zawsze do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Mateusz, odwiedziłem dziś, wkrótce po twojej rozmowie, panią Julię P. Omówiłem z panią prezes 3 tematy. Rocznik 1953, na razie odroczone. Świadczenie opiekuńcze na razie odroczone do 19 lutego. Służebność gruntów dotycząca przesyłu, na razie odroczone. Numerem 2 zajmuje się podobno już Tomek Fil, więc wejdę z nim w kooperację. Michał. Tak, okej, dzięki. W przerwach od gotowania obiadów Kaczyńskiemu Przyłębska miała opóźniać wyroki Trybunału na polityczne zlecenie prawej ręki Morawieckiego. Tak wygląda upodlenie sądownictwa w praktyce.